Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Motorola V3. Była to bardzo popularna Motorola z tamtych czasów. Data jej premiery to 2004 rok i została sprzedana w 130 milionach egzemplarzy. Naprawdę bardzo duża ilość, jeśli chodzi o ten model. Zobaczcie sobie, jak ona się prezentuje, jak ona wygląda. Jest to oczywiście telefon z klapką. Na pewno ją pamiętacie. Mało kto jej nie zna, podobnie jak Nokia 3310. Telefon posiada boczne klawisze, tutaj ściszenia, pogłaszania, tutaj klawisz skrótu. Następnie z drugiej strony klawisze funkcyjne. Na tylnej ściance widzimy tylko i wyłącznie markę naszej Motorola MK i na samym dole otwory na główny głośnik. Następnie jeszcze widzimy na bocznej ściance, tu mamy port naszego ładowania. Jak widzimy, Motorola posiada port ładowania całkiem inny niżeli Sony Ericssony, Nokia i te współczesne dotykowe telefony. Taki port ładowania też był w Nokii, w starszych Nokiach, jak dobrze pamiętam. Na przedniej ściance widzimy mini wyświetlacz tego telefonu. Jest to kolorowy wyświetlacz oczywiście i również tutaj głośniczek do rozmów. U samej góry widzimy aparacik, jest to aparacik VGA. Nawet nam tutaj widzimy, pisze VGA i zoom optyczny 4 razy. Możemy powiększyć sobie nasze zdjęcie, jak i również zdjęcie robione w aparacie. Teraz sobie sprawdzimy pod klapką baterii, jak to wszystko wygląda. W tym przypadku mamy nieoryginalną baterię, także nie powiem Wam, jaka jest oryginalna bateria w tym telefonie. To jest jakaś chińska dobrej jakości bateria. Pod nalepką e-mail widzimy, co to dokładnie pisze. Jest tu tak, mamy tutaj rok produkcji 2004, następnie Motorola V3, no i nasz oczywiście e-mail. Następnie z drugiej strony widzimy drugą nalepkę i tu już widzimy, w jakim państwie ten telefon został wyprodukowany, czyli Made in China. Oczywiście w Chinach, ale jakość tego telefonu jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jeśli mieliście, to wiecie, że ten telefon naprawdę jest spoko. Teraz sobie nasz telefonik uruchomimy i sprawdzimy jego wszystkie funkcje. Telefon dość długo się włącza. Tu widzimy, był brandowany przez sieć dawną Era. Sobie wyjdziemy z tego wszystkiego, co nam się uruchamia. Może sprawdzimy sobie teraz przy zamknięciu klapki. Tu widzimy, jest ściszanie i pogłaszanie. Tu możemy zmieniać sobie profile. Tym klawiszem zmieniamy profile. I następnie, jak widzicie, dołem bądź górą dajemy głośny, cichy i wibracje i zmieniamy sobie tak tymi klawiszami. I tak to mniej więcej wygląda. Otwieramy klapkę. Teraz sobie może przejdziemy do oryginalnych dźwięków, jakie zostały ugrane przez producenta Motorola. I zobaczymy, jak telefon gra głośno. No, ten telefon głównie był stworzony do głośnego grania i dobrej jakości dźwięków, lecz głośno nie gra, ale jakość dźwięków jest naprawdę spoko.
Piosenki, jakie w tym telefonie są. Ktoś musiał po prostu je dograć sobie, ale przejdziemy do oryginalnych dźwięków. Szukamy sobie teraz. Chyba się ze mną zgodzicie, że najfajniejsze dzwonki to były akurat w Nokiach. Wyjdziemy sobie z tych dzwonków wszystkich i zobaczymy sobie inne funkcje w tym telefonie. Tu mamy oczywiście internet. Z telefonu możemy korzystać z internetu, lecz niestety w dobie tego współczesnego świata ten telefon oczywiście przepadł już dawno. Możemy sobie oczywiście grać odpowiednią aplikację, która jeszcze coś tam możemy zobaczyć na tym internecie, coś poczytać i tak dalej, ale w większych stronach na pewno nic nie zobaczymy, bo nam po prostu nie otworzy. Teraz sobie wejdziemy w nasze ustawienia i zobaczymy podstawowe ustawienia w tym telefonie, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Oczywiście możemy sobie przerzucić ustawienia początkowe tego telefonu i ustawić inne nasze opcje. Wejdziemy sobie, zobaczymy gry oryginalne, jakie zostały grane przez producenta. Tu mamy gry, aplikacje, akurat na środku. I tak mniej więcej wyglądają gry, które są oryginalne. Jak widzimy, golf jakiś i inne jakieś podobne gierki starszego typu. Tu jeszcze mamy multimedia, oczywiście tak wcześniej wchodziłem. Możemy oczywiście dograć sobie odpowiednie motywy, obrazki, dźwięki, wideo. Oczywiście telefon obsługuje MP3. Wchodzimy sobie w aparat i zrobimy przykładowe zdjęcie tym naszym mega aparacikiem. Oczywiście jakość tego aparatu jest naprawdę bardzo niski poziom. Jak widzimy, zdjęcie praktycznie jest niewidoczne, bo jest to najzwyklejsza jakość, czyli VGA, chyba 0,3. Tak to mniej więcej wygląda. Dalej nie będę Wam pokazywał w tym aparacie, bo to nie ma sensu. Przejdziemy sobie dalej. Zobaczymy jeszcze inne opcje. Tu mamy narzędzia biurowe. Widzimy oczywiście podstawowe funkcje: kalkulator, kalendarz, skróty, notatniki głosowe oraz budzik i usługi wybierania. Czat jeszcze jakiś. Tak to mniej więcej wszystko wygląda. I przejdziemy sobie na samą górę. Tu mamy spis telefonów, ostatnie połączenia, wiadomości, oczywiście internet, jak mówiłem już. I tu coś ciekawego jeszcze widzimy. To musiało być chyba z operatora. I tak się nasza kochana Motorola prezentuje. Oczywiście głównie była ceniona za jej wygląd, za dobrą jakość wykonania oraz za to, że była też popularna, dlatego też ludzie kupowali. Ogólnie polecam ten telefon, mimo że ma już tyle lat. Bardzo fajnie się prezentuje, posiada dobrą jakość baterii, jakość rozmów. Jeśli nie potrzebujemy takiego telefonu wypasionego, wystarczy nam jakieś MP3, podstawowe funkcje w telefonie, to naprawdę ten telefon się idealnie spisze. Takie telefony z klapką oczywiście mają, gdy zamyka się je, połączenie nam się rozłącza. Jest to naprawdę dobra opcja dla osób starszych, gdyby nie wiedzieli na przykład, jak rozłączyć telefon, zakończenia słuchawki. I to już wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was również do kolejnych moich filmików z udziałem Nokii, Sony Ericssonów i innych telefonów klasycznych. Zapraszam również do oglądania poprzednich moich filmików. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć.